Biobank Uniwersytetu Łódzkiego to miejsce, w którym kumulujemy informacje na temat stanu zdrowia Polaków. W biobanku możemy przechowywać i udostępniać do badań naukowych zarówno materiał biologiczny w postaci krwi, próbek śliny czy różnych wymazów, jak również dane, które generujemy wokół tego materiału i zapisujemy w formie cyfrowej. Czasami ktoś zadaje nam pytanie, po co nam te wszystkie informacje? Ludzie wciąż obawiają się, że zostaną one wykorzystane w niewłaściwy sposób. Nie ma się jednak czego obawiać. Dane są dobrze chronione, bez zgody uczestnika badań nie możemy ich nikomu udostępniać, a korzyści mogą płynąć nie tylko dla nas, ale i naszych dzieci. Jak to możliwe? Im więcej mamy danych biologicznych Polaków, tym łatwiej nam jest zauważyć nasze predyspozycje do niektórych chorób, np. cukrzycy, a następnie próbować im zapobiegać. Dzięki Państwu tak naprawdę możemy te badania prowadzić, określać podłoża różnych chorób genetycznych, cywilizacyjnych, onkologicznych. Nasza codzienna praca to połączenie biologii z informatyką. Specjalistyczne zamrażarki, tanki z ciekłym azotem, rozbudowana i niezwykle skutecznie zabezpieczona serwerownia. Z jednej strony to ogromne laboratorium z mnóstwem komputerów, z drugiej specyficzna biblioteka, bo naukowcy mogą wypożyczać stąd próbki na potrzeby swoich badań. Jesteśmy też częścią polskiej sieci biobanków. Działamy w europejskich strukturach poświęconych zasobom biomolekularnym. Wprowadzamy również do komputerów dane o szczątkach naszych dalekich przodków. Są to osoby pochodzące sprzed tysięcy lat, znalezione w trakcie prac wykopaliskowych. Wspólnie z Katedrą Antropologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UWE sprawdzamy, jak zmieniliśmy się na przestrzeni wielu wieków. Skąd wzięły się u nas pramatki? Matki Europy to są kobiety, które reprezentują taki wzorcowy typ mitochondrialnego DNA. Możemy wskazać, gdzie on się pojawił, kiedy to nastąpiło. Genetyka to skomplikowana dziedzina wiedzy i ciężko ją przekazać w krótkim czasie. Dlatego posługujemy się symbolami. Pramatki to po prostu pierwsze znane nam kobiety, u których wykryto wyjątkową sekwencję polimorfizmów, czyli zmian w pozycjach genomu. 95% Europejczyków pochodzi od jednej z 7 takich kobiet. Ich wiek to od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy lat. Pochodzą z różnych rejonów Europy. Przekazując do biobanku swój materiał biologiczny, można więc poznać swoje genetyczne pochodzenie i przy okazji pomóc przyszłym pokoleniom. Cykl Rzeźb mitochondrialne pramatki powstał z inspiracji badaniami genetycznymi Biobanku Łódź. W mojej sztuce dominuje sylwetka kobiety, ujęta w syntetyczną, uproszczoną formę, w której wyróżnikiem jest linia kobiecego ciała. A cechą charakterystyczną dla tego cyklu są elementy typografii i kolorów. Obiekt, który bezpośrednio odnosi się do badań genetycznych, to okrąg zawierający 21 sylwetek, których liczba odpowiada ilości odkrytych pramatek. Aż 50% Polaków, tak jak ludzi w całej Europie, pochodzi od pramatki nazywanej Heleną.